Szybka aktualizacja do kontrolera turbiny wiatrowej. Doszło kilka kolejnych elementów. Dzisiaj mamy sterowniki MOSFETowe, tak jak mówiłem. SSR 40 amperowe. Koszt tam 35 zł za sztukę bodajże. Też na Allegro. Oczywiście można dostać taniej, jak niektórzy zauważają. Tak jak pisałem, znaczy mówiłem wcześniej, też można dużo taniej to wszystko kupić, nawet przez AliExpress. No ale takie kupiłem 35 zł bodajże za sztukę. Podłożę linka pod filmem, to też z Allegro. Pokażę zasadę działania. Podłączamy. Tutaj będzie trzeba podłączyć sterowanie napięciem właśnie stałym. W zakresie, tak jak tutaj jest napisane, od 3 do 32 V. O tych MOSFETach dużo jest filmów, także nie będę się w szczegóły jakieś straszne wydawał. Tym bardziej, że nie mam jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat. No ale działają tak, że od 3 do 32 V, ja mówiłem wcześniej 36 bodajże, ale od 3 do 32 V jest sterowanie tym wejściem. I w momencie, gdy podamy napięcie stałe w tym zakresie od 3 do 32 V, tutaj otworzy się obwód i będzie mógł popłynąć prąd z naszej turbiny, który popłynie do sterowników, zostanie przesłany za pomocą tych dwóch styków. Tak to widać tutaj mniej więcej, tak? To działa na zasadzie przekaźnika. Zaraz zademonstruję, jak to działa. Podłączę tylko przewody do sterowania. Dobra, ciąg dalszy. Tak to wygląda mniej więcej. Podeszło napięcie sobie tutaj prądu stałego. Z tego laboratoryjnego zasilacza będziemy puszczać. Tutaj mamy nasz prąd zmienny, który podłączamy do, na przykład żarówkę podłączymy. Żarówka jest podłączona w szeregu, tak? Czyli dwa bieguny, znaczy jeden biegun jest spuszczony przez sterownik, drugi jest zwarty za pomocą wago. No i to wygląda w ten sposób. Zaraz wam pokażę, tak żeby to całe było widać. W momencie kabelek oczywiście jest trochę po ziemi, ale to nic. Wyglądać będzie w ten sposób, że w momencie, gdy kręcę napięciem do góry i ono wejdzie powyżej 2 V, załączy się automatycznie 2 V, bo ono akurat napięcie tutaj niby jest od 3. On tutaj pokazuje 2. No też dokładność tego zasilacza w każdym razie to akurat dla nas nie ma większego znaczenia, bo będziemy puszczali tym sterowaniem 24 V. Tak jest zasilony nasz komparator, który tam jeszcze jest. No i on będzie wtedy, no, można puścić 24 V od razu. Nawet można więcej, to nie ma znaczenia. On w tym zakresie od 3 do 32 V przyjmie napięcie, żeby otworzyć te dwa styki tutaj. Oczywiście on nie jest mechaniczny, tylko to jest elektroniczny przekaźnik, więc żadne styki się nam nie wyrobią. 40 amperowy, więc turbina, nawet jeżeli ona będzie w pełnej mocy produkować prąd, to nic tam się strasznego nie stanie. Jedyny jego minus jest taki, że on może się grzać po prostu, ale do tego przykręcimy go do metalowej obudowy jakiejś. Mam też radiator jakiś, także spokojnie damy radę. Swoją drogą dostałem alert RCB i obserwowałem pogodę od dłuższego czasu i od dzisiaj bardzo silne wiatry się zaczną. Turbina już w tej chwili trochę wykręca. Leci sobie taki trochę zmienny ta moc. Przed chwilą było 500 W, to zależy od tego, jak tam mocno powieje. Na razie wieje dosyć zmiennie, ale od godziny tam 22 bodajże to zaczną się wiatry minimum 10 metrów na sekundę. Tak to teraz wygląda. No to jest na razie wszystko na tym sterowniku, który mówiłem, jest z Istabreeze oryginalny. Sterownik Istabreeze, który ma tak samo kontroler już z wbudowanym watomierzem i całym sterowaniem napięciem. Tutaj są z boku tyrystory 2. Sterownik ma jeszcze oczywiście hamulec ręczny, pseudo-automatyczny hamulec. Nie wiem, jak to nawet działa, bo skoro no i tak cały czas daje zwarcie na turbinę, więc nie ma sensu w ogóle. W każdym razie działa to w ten sposób, że przewody od turbiny wchodzą tędy, lecą sobie na 3 fazy mostka prostowniczego
wychodzi napięcie stałe, idzie bezpośrednio na zaciski bateryjne i leci do baterii. Tak to wygląda w bardzo dużym uproszczeniu. Cała reszta to jest po prostu kontrola nad przeładowaniem napięcia, czyli to urządzenie mierzy napięcie, które się tutaj, które ładowane jest do akumulatorów. Jeżeli napięcie akumulatorów przewyższy tam zadany limit, automatycznie powinno się załączyć rezystor, tylko że ten, tak jak powiedziałem, rezystor jest załączony cały czas. Także żadna filozofia w takim sterowniku. My to zrobimy za pomocą nie takiego sterownika jak jest tutaj, tylko za pomocą tego komparatora. No i tych mostków. Nie mostków, tylko przepraszam, z przekaźników MOSFETowych. Tak to wygląda. Powiewy dosyć silne w tej chwili, ale jeszcze nie mocne. Przed chwilą wiało jeszcze mocniej. Max mi przed chwilą wykręciła turbinka, jak zaraz zobaczycie. Zaraz będzie widać. ...1548 W. Teraz leci 390-400 W. To jest takie mniej więcej przy tym wietrze. Wiatr mamy 8,5-9. Przed chwilą było 11 i w porywach do 14, więc to była produkcja 1500. Jak mamy wiatr 11 metrów na sekundę, no to on tak ponad 1000 W cały czas produkuje. Tyle mogę z doświadczenia już powiedzieć. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Będę kręcić następny film. Będziemy mogli wszyscy sobie razem zbudować taki sterownik. Zachęcam. Pozdrawiam.